Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia Matki Bożej, przekazanego do Barbary Weigand, niemieckiej wizjonerki i mistyczki, założycielki Eucharystycznego Przymierza Miłości, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Zmarła mając 98 lat w opinii świętości. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1975 roku. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości rozmowy pomiędzy Matką Bożą a Barbarą. Mówi Maryja: chodź, córko moja, chodź ze mną do domu moich rodziców. A teraz zobacz, co tu widzisz. Odpowiada Barbara: widzę drogą, świętą Matkę Annę, jak ona i wszystkie sługi i panny, są zajęte przygotowywaniem wszystkiego na bliskie narodziny boskiego dzieciątka Jezus. O cudowna kołyska, cenna kołyska, śnieżno-białe małe łóżko zostało przygotowane. To będzie miejsce narodzin, gdzie boskie dziecko ujrzy świat. Ściany są ozdobione dywanami, pokój jest udekorowany kwiatami. Wszystko to jest w przygotowaniu do drogiego, boskiego dziecka, które jest oczekiwane. Jest to przygotowanie na oczekiwanie boskiego dzieciątka, jest to wielkie święto. Mówi Maryja: ale myśli Boże nie są myślami waszymi, i drogi Boże nie są drogami waszymi. Widzisz, córko moja, jak właśnie w tych dniach, kiedy wszystko jest przygotowane, kiedy chciałam oczekiwać mojego boskiego dziecka, cesarz wydał rozkaz, który nikogo nie wyklucza, wszyscy muszą przyjść i zarejestrować się. Tak jak teraz, kiedy mają się zgłosić żołnierze, którzy odeszli do rezerwy. Nie ma wymówek, każdy musi się pojawić. Tak to wtedy wyglądało, każdy musiał się zgłosić. A ponieważ mój mąż był najbardziej posłuszny, jaki kiedykolwiek był pod dowództwem cesarza, musiałam się zdecydować i towarzyszyć mu, ponieważ to on miał być pierwszym świadkiem narodzin boskiego dziecka. Moje boskie dziecko zostało poczęte w sposób niebiański, ale chciało się narodzić w sposób ludzki, a nie w sposób niebiański. Chciał być człowiekiem jak wszyscy ludzie. Kiedy po raz pierwszy przyszedł na świat, nie chciał czynić wyjątku, ale od grzechu, aby świecić przed wszystkimi ludźmi jako przykład, jako wzór, aby dać przykład wszystkim ludziom, aby nikt nie mógł powiedzieć, że brak mu łask. Chciał pójść drogą całkowicie ludzką, aby zasłużyć na wszystkie łaski, którymi chciał obdarzyć ludzkość. Mówi Barbara: a teraz widzę drogiego, świętego Józefa i drogą Matkę Bożą w drodze do Betlejem. O jakże prosty, jakże niebiański jest ten pociąg. Jakże jaśnieje święta dziewica, jakby otoczona światłem. Jakże święty Józef kroczy obok, jakże się cieszy, ze wszystkimi trudami i niewygodami, bo kroczy obok najwyższego skarbu, którego niebo i ziemia nie mogą zmieścić. Teraz znów mówisz o drogim, boskim dziecku, które wkrótce uczyni cię szczęśliwą. Mówi Maryja: oto córko moja, taka jest droga wszystkich ludzi. Planujesz coś, stawiasz sobie cel, i aby go osiągnąć wyruszasz w drogę. Ale drogi Boże są zupełnie inne niż drogi ludzkie. Dlatego tak wielu ludzi błądzi na swojej ścieżce życia, ponieważ wierzą, że obrali złą drogę. Stają się przygnębieni i zawsze wierzą, że pójście inną drogą byłoby lepsze. Tak samo jest z księżmi. Ksiądz jest więc niezadowolony ze swego losu, gdy mu się coś nie udaje, gdy uważa, że jego wysiłek jest daremny. Jest w złym humorze, gdy powierzone mu dusze nie słuchają jego słów i kontynuują błędną drogę, którą podążają. To jest wciąż najlepszy kapłan, który to czyni, który wciąż się smuci i jest przygnębiony, gdy jego słowa nie są słuchane. Ale są też tacy,
którzy mają inne zamiary, którzy nie zgadzają się z myślami Bożymi, którzy szukają swojej wygody tam, gdzie nie powinni jej szukać, dla których wszelki wysiłek jest zbyt wielki, gdy pośrednio lub bezpośrednio czegoś od nich żądam. Tak, wtedy ich spokój się kończy, wtedy stają się niechętni, przeklinają drogę, którą obrali, a przecież wolą Bożą jest, aby mieli tę drogę, krzyż. Ilu moich sług, którzy teraz stoją przed obliczem Boga, poszło tą samą drogą. Jego słowa nie zostały wysłuchane, a jednak jego zasługa jest tak samo doskonała, jak gdyby dokonał wielu czynów, jak gdyby przyprowadził wszystkie dusze do Pana. To jest droga, którą będziecie kroczyć, słudzy moi. To jest krzyż, który poniesiesz, aby cię ludzie nie usłyszeli. Walczcie odważnie, z krzyżem w ręku, z modlitwą na ustach, z odwagą ofiary w sercu. Wy też będziecie zwyciężać, wy też znajdziecie szczęście, które my znaleźliśmy na naszej drodze mimo trudów. O zobacz, zobacz, jak szczęśliwa, osiągnęliśmy nasz cel. Zobaczymy, czy ktoś będzie musiał znieść tyle pogardy, cierpienia i kpin, co my na tej drodze. Oczekajcie moje sługi, ty też pisarzu. Matka Boża mówi do jednego z kapłanów, spowiedników Barbary. Będę się za tobą wstawiała, biedny kapłanie. Obiecuję ci, że wszystko skończy się dobrze. Tylko nadal pisz i miej wiarę. Nadal będziesz traktowany jak głupiec przez te wysoko uczone umysły, które również są sługami mojego Syna, ale które byłyby o wiele mądrzejsze, gdyby naśladowały mądrość moich małych, bardziej niż mądrość wysokich dzieci tego świata. Oto są moje najdroższe dzieci, które naśladują mojego Syna, które również chodzą drogą, którą chodził mój Syn. A jaką drogą szedł mój Syn? Był wzgardzony i prześladowany przez wszystkich uczonych w piśmie i faryzeuszy, przez wielkich i potężnych tej ziemi. Wzięli go za głupca, za prostaka, i tak go traktowali. Raduj się z tego, synu mój, raduj się. Oto bowiem wolą Syna mego jest, abyście mnie uważali nie tylko za matkę, ale i za oblubienicę swoją, wy, kapłani. A oto synu mój, kiedy panna młoda trzyma się najściślej swego oblubieńca. Kiedy jest najczulsza. Nieprawda, gdy widzi swego pana pogrążonego w smutku, w nieszczęściu, smutku i krzyżu wszelkiego rodzaju. Dlatego bądźcie uziemieni. Odejdź od tych wszystkich małych rzeczy, które cię przygniatają. Możecie być bardziej użyteczni dla dzieci Kościoła katolickiego poprzez świętą radość, którą okazujecie. Możecie przynieść wiele radości mojemu Synowi i mnie w całym ucisku i smutku, a tym samym naprawić zło, które wyrządziliście mojemu Synowi, nie słuchając Jego słów. Zobaczycie, że nadejdzie czas, kiedy będziecie przekonani, że poszliście po swoich wrogów. Nawet jeśli udają, że chcą dobrze dla ciebie, nie mogę się tak bardzo cieszyć, bo mądrość i nauka mądrych jest mało przydatna dla małych, słabych i niedorosłych. I mali i słabi powinni być wzmocnieni, chwiejni podniesieni, dobrzy zachęceni, ożywieni w swej gorliwości, a tego żądam ja, i Syn mój. Nie zniechęcaj się, chcę błagać o wybaczenie i to musi ci wystarczyć. Dlatego pocieszajcie się i wierzcie mi. Święta radość, którą przynosisz Synowi mojemu w Twoich pismach, będzie dla Niego zadośćuczynieniem za to, czego Ci brakowało. Bądźcie pocieszeni, pokrzepieni i wierzcie, bo jestem matką pięknej miłości i świętej nadziei, bardzo czystą oblubienicą Ducha Świętego. Ja troszczę się o swoich. Odczują to ci, którzy we mnie wierzą, którzy we mnie pokładają swą ufność, bo ja mam Jego moc w moim ręku, mogę powstrzymać Jego karzące ramię,
mogę powstrzymać jego gniew, a kiedy kapłani jednoczą się ze mną, gniew Boży zostaje rozbrojony, bo ja jestem ich najczystszą oblubienicą, oni są moimi oblubieńcami. I jeśli wszyscy będą jednomyślni, tylko po to, by promować dobro ludu i ożywiać wiarę, idąc drogą, którą szedł mój syn, a ja, ich dziewicza małżonka, to z pewnością nadejdzie inny czas. Dlatego moi synowie, wy, kapłani Kościoła katolickiego, wytrwajcie, upominajcie waszych braci, ostrzegajcie, aby jedność została umocniona. A teraz żegnaj, córko moja, jutro przyjdę z moim drogim synem. Wtedy przyjdziemy do ciebie ponownie, we właściwym czasie.